Cześć! Mam do Ciebie pytanie. Lubisz pieczarki? Bo jak lubisz pieczarki, to mam dla Ciebie świetny pomysł na bardzo smaczną i szybką zupę. Tak? Lubisz? Super. To zostań ze mną, pokażę Ci, jak zrobić naprawdę szybką, tanią i smaczną zupę. Tak jak obiecałem, żeby szybko poszło, to zacznijmy od tego. Nastawiamy garnek na makaron, zupa będzie z makaronem. Możesz tą zupę zrobić też z ryżem, a możesz z ziemniakami. Ja wybieram makaron. Także nastawiam wodę na makaron, nastawiam wodę na zupę i zabieramy się tutaj. I wrzucam udka, bo zupa będzie na wywarze kostnym. Także już wrzucam do garnka udka z kurczaka na dwóch takich udkach. Zupa będzie. Daję liść laurowy i daję ziele angielskie. I wywar niech się gotuje. A my zabieramy się tutaj sprawnie, żeby wszystko poszło. Pierwsze co? Kroimy cebulę. Cebulę kroimy w kostkę, w drobną kostkę. I teraz bierzemy się za pieczarki. Pieczarki można pokroić nożem po prostu w takie plastry. Ja wolę je starte. Jak ja je zetrę, po prostu one mają taki bardziej intensywny smak i ta zupa jest bardziej zupą, a nie jakimś gularzem. Dlatego ja wolę takie starte po prostu na tarce, na grubych oczkach. Musi się do palucha poprawić. Na rozgrzaną patelnię dajmy oliwę, nie za dużo. I wrzućmy cebulę. Cebula już tyrkocze. Tak, musimy ją chwilę tylko zeszklić. To wystarczy. I do tego dodamy za chwilę pieczarki. I na taką cebulkę już, ona się lekko zeszkliła, dajemy pieczarki. I musimy je też niedługo, chwilę podsmażyć. Wydaje się, że jest ich dużo, ale one za chwilę puszczą wodę i naprawdę będzie ich niewiele. A my teraz zetrzemy warzywa. Ja warzywa do zupy lubię dawać zawsze takie właśnie starte, wtedy ich się nie wyrzuca, wszystko się zje. Pieczarki już są takie prawie. W tym momencie je osolimy, łyżeczka soli. I ja je opieprzę. Pieprzem takim mielonym, czarnym. Jeszcze chwilę przesmażymy i dodamy do zupy. Pieczarki już są ok. Dodaję je do wywaru.
A ja teraz podsmażę warzywka. One oddadzą więcej z siebie, jak będą takie lekko podsmażone. Na tej samej patelni. Trochę oliwy. I te starte warzywa daję na patelnię. I lekko je przesmażę teraz. Do tych warzyw dodaję jeszcze tak kawałek masła. Po prostu on da nam smak do zupy taki lepszy. I warzywka są już ok. Możemy je dokładać do zupy, do naszego wywaru. I teraz wszystko jakieś 20 minut jeszcze musi się pogotować. I wtedy będę doprawiał. Za jakieś 20 minut niech to się jeszcze pogotuje i będziemy doprawiać. Moja zupa już jest prawie gotowa. Teraz trzeba tylko wysmakować. Ja potrzebuję jeszcze łyżkę soli. Do pieczarkowej tylko pieprz, sól. Żadnych innych przypraw nie trzeba dawać. Zupa pieczarkowa lubi koper. Dodajmy trochę posiekanego kopru. Takie 2 łyżki. Ja już ją wyłączę. Naprawdę jest wyśmienita. Jeszcze trochę soli. Zawsze można też na talerzu sobie doprawić. Tak. I teraz jak gotujesz zupę na 2 dni, to nie dawaj śmietanki od razu do garnka, a ja gotuję na dzisiaj tylko, więc daję śmietankę od razu do garnka. To jest śmietanka, nie śmietana, więc nie trzeba jej hartować. Hartujemy tylko kwaśną śmietanę. Co to znaczy hartujemy? No, że trzeba wymieszać po prostu z zupą powoli tą śmietanę, Wcześniej. żeby się grudki nie porobiły. Zupa do śmietany, a nie śmietana do zupy. Tak, dokładnie tak. Super. Posmakujmy teraz na talerzu, jak to smakuje z makaronem. Zupka jest gotowa, mamy już z makaronem, ja z takim rosołowym zrobiłem. Naprawdę, kochani, naprawdę świetna sprawa. A my Polacy lubimy zupy. Zupy są treściwe, zupy są pożywne, zupy są tanie i zupy są łatwe w odgrzewaniu. Dlatego nie żałujmy sobie, możesz ugotować duży garnek na 2 dni i można 2 dni jeść zupkę. Do tego daj kiełbaskę albo takie łódko jak na którym ja gotowałem. I naprawdę obiadek jest przedni. Ja chciałem jeszcze podziękować za komentarze, podziękować za oglądanie. Z tymi komentarzami za te dobre i za te mniej dobre też dziękuję. Też są bardzo ciekawe i inspirujące. O. Także super. Wielkie dzięki.